Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. Do testów trafił do mnie poręczny miernik ciśnienia tętniczego od Mediatechu. Jestem troszeczkę zdziwiony, że takie urządzonko mają w ofercie, ale jak widać wszystko prezentuje się naprawdę dobrze i nowocześnie. Sam ciśnieniomierz, czyli urządzenie, które nakładamy na ramię, ale także łączność ze smartfonami, tabletami, systemem Android lub iOS, łączność poprzez Bluetooth. Jeszcze to jest ciekawe, czytam na głos wynik pomiaru w Twoim języku. Mamy tutaj komunikację dualną, Bluetooth 2.1 lub 4.0, wyświetlacz LCD, urządzenie profesjonalne. Do tego mamy informację o litowo-polimerowym akumulatorze 800 mAh. Zobaczmy sobie, jak się to prezentuje dalej, to opakowanie. Aplikacje możemy sobie pobrać ze sklepu za darmo na smartfona. Wygląda to wszystko dosyć ciekawie. I od spodu mamy tutaj właściwości, które możemy sobie przeczytać tego urządzenia. Poręczny miernik ciśnienia tętniczego, łatwość użycia jak urządzenia nadgarstkowego, dokładność pomiaru jak w gabinecie lekarskim, łatwy i natychmiastowy pomiar ciśnienia po naciśnięciu jednego przycisku, wyświetlacz LCD, 3 kolory podświetlenia, wyświetlacz ułatwiający szybkie określenie wyniku pomiaru, zielony, żółty, czerwony. Wynik pomiaru podawany w postaci informacji na ekranie oraz głosowo. Połączenie Bluetooth, jeżeli oczywiście chcemy wykorzystać taką komunikację i skorzystać z aplikacji, myślę, że warto, jest metoda pomiaru oscylometryczna i reszta informacji, tak jak o napełnianie mankietu, pompka automatyczna, bezpłatna aplikacja. O, i tu jest pamięć aplikacji, dane pomiarów do 100 pacjentów, zasilanie, wbudowany akumulator, to już wiemy, i do 100 pomiarów na jednym naładowaniu akumulatora. Ładujemy za pomocą USB, mikro USB końcóweczki, czyli każdą ładowarką do smartfona, tableta, gdzie mamy mikro USB na kabelku. Kabelek jest też w zestawie. Tak więc ładowarki nie potrzebujemy, ładujemy dowolną ładowarką do smartfonów, czy też po prostu z powerbanka w terenie. Ok, sprawdźmy sobie, co mamy w komplecie. Tak się to prezentuje. W pudełeczku co mamy? Tu mamy kabelek USB, mikro USB, ładny, taśmowy, bialutki. Odłóżmy sobie na bok, on służy oczywiście do ładowania. Tutaj mamy nasz ciśnieniomierz, czyli miernik ciśnienia tętniczego oraz instrukcję obsługi. Sprawdźmy sobie, jak to wszystko tu najpierw wygląda w instrukcji. Instrukcja pewnie będzie bardzo szczegółowa, jak to zwykle Mediatek ma, co jest oczywiście solidnym plusem. Instrukcja w języku angielskim i w języku polskim pewnie też. Tu mamy też informacje dokładnie, na którym ramieniu, czyli tam, gdzie jest serce, 1 do 2 cm od zgięcia. Tak to się prezentuje. Przejdźmy sobie dalej. Tu jest wszystko w jakim języku? O, tu dalej już jest potem w języku polskim. Odtąd się zaczyna instrukcja w języku polskim. Jeżeli ktoś chciałby przeczytać, to zapraszam sobie przeczytać. Wysoka jakość filmu jest, więc możecie sobie zwiększyć jakość filmu, zapoznać się przed ewentualnym zakupem, jakie wykonać tutaj kroki po kolei. Status łączności Bluetooth, poziom naładowania baterii, akumulatora, skurczowe ciśnienie krwi, rozkurczowe ciśnienie krwi i tętno. Aby uruchomić urządzenie, wciśnij krótko przycisk on, off, rękaw uciskowy zacznie napełniać się powietrzem, aby wywołać ucisk. Zaczyna się pomiar. Spoko to wszystko wygląda, w jaki sposób to oczywiście założyć. Wszystko tu jest. Z drugiej strony mamy co? Ładowanie wbudowanego akumulatora. Tutaj mamy aplikację do pobrania. Możemy zeskanować kod QR albo po prostu wpisać BP Meter i znajdziemy aplikację w sklepie, tak jak tu widzicie, Google Play dla przykładu. Ciśnieniomierz, Bluetooth, wszystko jest w języku polskim. Tutaj rejestrujemy po prostu własne konto. Ciśnieniomierz, OK. Następnie tutaj mamy przejdź na zakładkę użytkownik, aby określić parametry użytkownika, czyli na przykład imię danej osoby, pacjenta, pomiary. Wskazuje na prawidłowe połączenie z ciśnieniomierzem i tu możemy sobie weryfikować
pomiary. Wszystko wygląda naprawdę bardzo fajnie. Zobaczmy, jeżeli chodzi o urządzenie. Tak więc instrukcja, wszystko jest. Przejdźmy sobie tutaj. Co my tu mamy? O, taka gumeczka. I tutaj jest sam ciśnieniomierz. Od dołu informacja, w jaki sposób mamy przyłożyć sobie to do ramienia, jaki mamy zakres obwodu ramienia od 23 do 36 cm. Czerwona metka ma być od dołu, po stronie oczywiście tu serca. No dobra, zweryfikujmy. Tu jest ta czerwona metka, tu ma być w dół skierowana na ramieniu, czyli w taki sposób. Ciach. I tu powinien być wykonywany pomiar 1 do 2 cm od zgięcia, czyli jeżeli tu jest zgięcie, o, w ten sposób i dociskamy sobie za pomocą tutaj, o tak, ciach i tak dalej. Ale testy wykonamy sobie, że tak powiem, w innym filmie. W teście to jest tylko unboxing, żebyście widzieli co i jak. Tak wygląda panel przedni. Po bokach tu mamy możliwość naładowania akumulatora. Tutaj mamy głośnik. Tutaj mamy taki uchwyt. Jest to plastik, ale takie wypustki ułatwiają trzymanie. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy jakąś nalepkę, która informuje nas mniej więcej, gdzie jaki pomiar być powinien, jakie wskaźniki, czyli bateria i tak dalej. Tą możemy sobie ściągnąć. Proszę bardzo. Nie będzie nam to raczej potrzebne już. Odłożymy sobie na bok do instrukcji. Proszę bardzo. OK. I włączmy sobie urządzenie. Tak na krótki test. Tu mamy informacje. Bluetooth, Android, iOS. Przyciskamy. Zachowaj milczenie, zrelaksuj się i trzymaj urządzenie na poziomie serca. Czyli urządzenie powinno być nałożone. O, i słyszymy pompkę, która teraz pompuje powietrze tutaj, ale nie mamy, zobaczcie jak się pompuje, ale nie mamy teraz tutaj ramienia, więc wykryło urządzenie błąd, error, że nie ma po prostu ramienia. Naciskamy jeszcze raz, urządzenie wyłączamy. Uwaga, zachowaj milczenie, zrelaksuj się i trzymaj urządzenie na... Wyłączamy. Spoko, bardzo proste w obsłudze, przytrzymanie dłużej pewnie też ma jakąś funkcjonalność zgodnie z instrukcją obsługi. No i możemy oczywiście podłączyć jeszcze ze smartfonem. To wszystko postaramy się zrobić w recenzji. Fajna sprawa, wydaje mi się, że Wam się też podoba, bo mnie się podoba. Tak więc spakujmy sobie urządzenie niebawem. Test tego urządzenia, bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Fajna sprawa, praktyczne urządzenie, pewnie nie jednej osobie się przyda. Załóżmy sobie, dobra, na razie jeszcze, póki testu nie wykonałem. O, ciach, kabelek USB, mikro USB do ładowania. Instrukcja, może być tu u góry, o proszę. I niebawem testy. Tak więc dajcie znać, co myślicie na temat tego urządzenia, ciśnieniomierza, miernika ciśnienia tętniczego. Ja myślę, że dosyć ciekawe. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.